tym odcinku odwiedzamy wyspę Serifos, jej piękną stolicę Chore, która ma ten przywilej, że spogląda na świat z góry. Więc obok Livadi jest takie piękne miasteczko Chora i można się tam dostać taksówką 10 euro, no albo można dostać się takim oto autobusem, który nam przyjechał dość niespodziewanie i zaraz zobaczymy za ile. To jest, myślę, że 2 km tam za mną w tyle. Za trójkę, tak? Zapłaciliśmy. Ile zapłaciliśmy? 1,80 za osobę. Czyli jest... ojej, to trzeba teraz policzyć. Jedziemy serpentynami, które oferują różnego rodzaju doznania. Och, jak pięknie! I och, jak kręto i nad przepaścią. Dla każdego coś dobrego. A to dopiero początek przygody, bo już za chwilę wkraczamy w kolejną zawiłość krętych uliczek i ukazują się nam kolejne piękne obrazy. Choć przychodzi też refleksja, którą w jakimś etapie życia poznał każdy z nas. Czemu ja mam ciągle pod górkę? Na szczycie wzgórza stoi zbudowany w połowie XIX wieku kościół Agios Konstantinos. Widać zeń i Chorę, i port Livadi, i zachodzące słońce. Jak Ci się podoba, jak czujesz się na tej wyspie? Tutaj za nami jest jakiś bardzo stary kościółek grecki i chętnie bym uczestniczył w takiej mszy, żeby poczuć tą duchową atmosferę. Zresztą tutaj czuje się wieki i taki spokój tysiącleci, że wspaniale jest. Myślę, że no, te obszary mogą konkurować z Indiami. To jest jedno z tych miejsc, gdzie trzeba koniecznie przyjechać. Jest trochę turystów tutaj, no bo jest szczyt sezonu, no ale porównując z Santorini, to są małe ilości. No przede wszystkim tutaj trzeba wejść na szczyt. Nie każdy przetrwa tę drogę, więc dzięki temu nie ma tłumów. Nie jest tak bardzo. Znaczy nie, ale troszkę trzeba było podejść. Nie każdy ma zdrowie, tak. No. Jest to prawda. Dla mnie Grecja to piękna perspektywa. Tu wciąż jesteś w miejscu, z którego widać wszystko. Tak jak tutaj jesteśmy na Serifos, na szczycie wzgórza, ponad światem, ponad morzem, ponad domami, ponad całym życiem. I to pięknie zmienia spojrzenie i daje taki oddech. Oddech. Przyjeżdżajcie tu oddychać. Serifos ma wszystko, z czym kojarzą się Cyklady. I wiatraki, i biało-niebieską zabudowę, i kościółki na wzgórzach, i zaułki, kręte uliczki, i schodki, i opowieści. Serifos to wyspa Perseusza. No, choć stało się tak na skutek zawiłych kolei losu. Dziadek Perseusza, król Argos, Akrizios, dowiedział się w Delfach, że zginie z ręki w nóg.
No więc zamknął swą jedyną córkę, Danaę, w piwnicy. No, wierzył, że dzięki temu nie doczeka się wnuka. Naiwny. A główny bałamutnik starożytnej Grecji, Zeus? No właśnie. Zeus spłynął do celi Danae złotym deszczem. No, tak na świecie pojawił się Perseusz. Geniusz zarządzania losem, Akrizios, dziadek, zamknął oboje, córkę i wnuka, w skrzyni i wrzucił do morza. Skrzynia dopłynęła do plaży tej pięknej wyspy Serifos. Perseusz na wyspie dorósł i stał się dziarskim młodzieńcem, a tymczasem w królu wyspy, Polidektesie, rosła żądza wobec Danae, mamy. Czy kobieta może mieć dosyć adoratorów? Zapytajcie Danae. W Perseuszu miała wsparcie. Polidektes więc postanowił pozbyć się smarkacza i zażądał od Perseusza głowy meduzy. To ta, co miała węże na głowie. Zupełnie jak ja czasami, zwłaszcza na wietrze, tylko że u mnie to może bardziej dżownicę. Co poza tym, no to jest też ta, która spojrzeniem zamieniała w kamień. Misja się powiodła. Perseusz wrócił na Serifos z głową meduzy w worku. A na Serifos tymczasem biedna Danae ukrywa się, chroniąc swą cześć przed lubieżnym królem Polidektesem. Jak się Perseusz nie wścieknie, jak nie wpadnie na dwór, jak nie wyjmie głowy z worka, no i zamienił wszystkich w kamień. No, nic tu po nas, stwierdził i razem z matką opuścił wyspę. No, a dziadka potem zabił tylko, przez przypadek, bo rzucił dyskiem na zawodach, akurat chciał, że w dziadka. Jest takie powiedzenie, żaba z Serifos. Oznacza osobę mało elokwentną. Skąd to powiedzenie? Według pism starożytnych wyspę zamieszkiwały żaby nie wydające żadnych dźwięków. Znaleziono tu też monetę z VI wieku przed naszą erą przedstawiającą żaby. Jak mówi mit, tutejsze żaby były głośne, ale hałas, który tworzyły, męczył Perseusza. Spać po prostu nie mógł. No i poprosił Perseusz Zeusa, żeby odebrał im głos. No i tata odebrał. Jeszcze cyklopy tu żyły. Jest nawet tron cyklopa. Tutaj niedaleko. Zawinął tu też Odyseusz. Działo się. Działo się na wyspie Serifos. Po owoce na śniadanie do sklepiku. Teraz jest szczyt sezonu arbuzowego, więc na pewno kupimy arbuz. Takie ogromne, takie wielkie arbuzy leżą wszędzie przy drogach.
I co jeszcze? Co Właściwie? jeszcze? No jakieś owoce, tak? No głównie owoce, tak. Może jeszcze warzywa, coś na obiad. Melona koniecznie. Mamy jeszcze połowę melona. Tak? Dobrze. Ale możemy kupić drugiego. Taki dobry był. O Jezu. No dobrze. To w drogę. No a do owoców na śniadanko to pasuje jogurt. No, można wziąć na przykład coś takiego. O. Port Livadi jest ładny, ale nie wszędzie znajdziesz prąd i wodę. Dno jest niezbyt przyjazne dla kotwicy, a muringi podobno są, czy też może były. Ale port jest ładny. Mieliśmy oczywiście przygodę z łańcuchem. Na szczęście nie tym wielkim na dnie, tylko zwykłym łańcuchem drugiego jachtu. Oglądaliśmy dno z pomocą drona. Okazało się, że nasz łańcuch nie był dobrze wybrany. Kiedy przypłynął następny jacht, jego łańcuch położył się na nasz. I tak wychodząc z portu wyciągnęliśmy go nad powierzchnię razem ze swoją kotwicą. Jest na to dość proste rozwiązanie. Podtrzymać łańcuch liną i opuścić kotwicę tak, żeby ją uwolnić. Następnie zrzucić łańcuch, żeby spokojnie zatonął. Z sukcesem wymanewrowaliśmy kotwicę naszą. W porządku. To dosyć proste. Ale oczywiście zawsze jest taki niepokój, bo jest ciasno. Jesteśmy w basenie portowym, więc wokół jest mnóstwo jachtów. No to ty tutaj stałeś za kołem, więc... Ale zawsze tak jakoś... takie jest poczucie spięcia i niepokoju. No. Na szczęście mały wiatr jest, więc tak no troszeczkę, tak. Ale troszkę nas spychało, no to trzeba było uważać, bo tutaj są przecież i łańcuchy innych łódek, więc żeby tą łódką tak manewrować w takim bardzo ciasnym porcie, no to też nie jest takie dosiu. Myślę, że gdyby był większy wiatr, to byśmy mieli problem. No tak. Ale co? Tak płyniemy. Tak płyniemy. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.